trafiłem, kurde, za późno włączyłem, bo kolejny kurorcik i fajne skocznia mamucia. Trochę skoczni. Bardzo ładnie tu jest. O, tutaj mamy normalnie domki z zakopca. Bardzo ładnie, 5 z plusem, proszę, nawet kociołki na odpady obłożone kamykiem. Zupełnie to inaczej wygląda. Można? Można. Grunt to pomysł. Proszę, łupek, skała na dachówce, jak dachówka. Na ganku było. Metrów. Trochę szybko spada. Wysokość mocna. Ruchawe na las. To długo to się ciągnęło. A to wyżej to też było. No mocny zjazd jest, mocny spad. Dlatego tak szybko wysokość spada, bo to nie stąd Lizować już spadło 500 metrów. Za chwilę mi będzie dzwoniło w uszach. Znowu serpentynki, ale te serpentynki są takie bardzo, bardzo ładne. Hamujemy silnikiem, bo jak nie, to za chwilę spalimy klocki. I co my tutaj zrobimy bez klocków? Jak się przegrzeje hamulce, szczęki, bębny, to efekt jest taki, że puszczają uszczelniacze, wciskasz pedał i wpada ci gwałtownie w podłogę, nie masz żadnego hamulca i efekt jest taki, że na pierwszym zakręcie walisz po prostu w ścianę albo wypadasz gdzieś tam w przepaść. Kiedyś wspominałem, że jest taka droga D902, taka bardzo niebezpieczna, jak się leci od strony Briancona w kierunku na Generę. Jak tam skrócamy, to akurat wtedy mamy tam bardzo, bardzo mocne zjazdy. Nie ma z boku zupełnie barier ochronnych, tak jak tutaj. Nie ma barier ochronnych i tam masowo ludzie właśnie przygrzewają hamulce i zwyczajnie walą pionowo w ścianę. A poznać to można po tym, że na tych ścianach to po prostu wiszą trofea. Krzyże, kaski, zderzaki, kopaki, koła od motorów. Jest to po prostu przyczepione do skały, wisi na skałach ku przestrodze. Ku przestrodze. Bo jak ludzie widzą znaki, że masz jechać wolno, że masz uważać, to po prostu tego nie szanują, nie tolerują, no to po prostu wiszą takie rzeczy ku przestrodze. To tak samo jak w Norwegii, jak się jedzie po prostu autostradą czy landówkami, jedzie się już jak tam daleko powyżej tam Oslo, nad Trondheim, jak się na przykład leci, to wzdłuż drogi wysoko na drzewach, na sosnach są przyczepiane, przybijane poroża łosi, pomalowane na żółto, na niebiesko, na zielono, na czerwono i też to jest po prostu ostrzeżenie, że te łosie mogą ci wyskoczyć na drogę, całe stado, a niestety łosie mają bardzo długie nogi
2 metry i efekt jest taki, że jak przyjmujesz takie zwierzątko na autko, to zwierzę zwyczajnie wpada Ci przez szybę do kabiny, a że waży pół tony, no to już możecie sobie sami wyobrazić, jak to po prostu taka kolizja później wygląda. Widziałem, dlatego o tym mówię. I są też w Norwegii czujniki przed łosiami i wtedy taki znak uwaga, łosie po prostu pulsuje, że coś jest w zasięgach czujników, że jest niebezpieczeństwo. To taka ciekawostka. Jeździłem sporo do Szwecji, do Norwegii. Bardzo mi się tam podobało. Nie spieszymy się tutaj z tej górki. Tak jak mówiłem, jedziemy na silniku. Staramy się nie przegrzewać hamulców. Silnik może być zwyczajnie słychać. Mikrofon może zbierać silnik, ale sami wiecie, jak jest. Tu w Polsce takie serpentyny to są chyba tylko koło Szczyrku. Chyba nigdzie indziej nie. Bardzo ładny lasek, kamyków trochę, skałek. W Norwegii z kolei jest bardzo dużo takich okrąglaków w lesie. To są skały takie, głazy polodowcowe. Pełno tego jest. I zamiast trawy mech. I sosły są takie karłowate, nie wyrosły po prostu z zimna. Nie są takie 30-metrowe jak u nas, tylko po prostu one z zimna nie wyrosły. Grube pnie, mocno omszałe, mocno porosłe